Siemaneczko, witajcie na naszym kanale. Kolejna aktualizacja. Przypominam o narzędziu do filtrów i o tym, że szukamy kolejnego mechanika i lecimy z tematem. Tak to, słuchajcie, wygląda. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Natomiast w szczegółach wygląda to tak, że jesteśmy na, powiedzmy, gdzieś tam już widać finish prac przy Jokerze. Ciągnik zaczyna nabierać wyglądu. Większość tych grubych rzeczy ma pomontowanych. Jesteśmy w trakcie rozruchu, sprawdzania, testowania, czy jest wszystko ok, poskładane, czy wszystko działa poprawnie. Zostały nam jeszcze takie szczegóły na pewno. Jest tu lampa, widzicie, wymontowana. Tam leżą jej elementy. Tutaj będzie duża niespodzianka, na pewno to pokażemy na gdzieś tam filmie przed wydaniem. Będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i zostaną jeszcze tutaj takie szczegóły tam gdzieś związane troszeczkę z instalacją elektryczną. Musimy tam troszeczkę rzeczy popoprawiać, ponaprawiać, posprawdzać, poeliminować jakieś tam niedomagania. No i miejmy nadzieję, że maszyna będzie śmigać, no bo w końcu jedzie daleko, a jedzie no jednak pod Słupsk, tak, o ile dobrze pamiętam, tak, ZSL to jest Słupsk i fajnie jakby nie było z nią niespodzianek niepotrzebnych. 7600, tutaj na pierwszy rzut oka wiele nie widać. Krzysiek, tak jak już Wam mówiłem, ma wymontowany support. O, to faktycznie widać. Widzicie, tego supportu nie ma. On sobie przyjedzie w poniedziałek rano, a i Krzysiek sobie będzie montował go, potem wsadzi od razu oś, pozapina cały ten przód. Tu ma praktycznie wszystko gotowe. No i będzie sobie dalej ciągnik składał i dostanie też plecak, słuchajcie. Tu już powkładał sobie siłowniki. One jeszcze na poprzednim filmie leżały na regale. Teraz już są tutaj. Czekamy za tym plecakiem. On też ma być razem ze supportem. No i maszyna będzie ku końcowi, jeśli chodzi o składanie. No i będziemy testować tą przekładnię. Zobaczymy, czy te dwa nasze zabiegi, na razie takie po wierzchu, nie bez ingerencji w rozbieranie skrzyni, w jej wyjmowanie, czyli w rozjeżdżanie tego ciągnika, czy to zda egzamin. Być może trzeba będzie zawołać klienta, tak jak już Wam mówiłem. Także tutaj się na razie nic nie zmienia. O, tutaj sobie leży głowica, ale to też widzieliście, ale to jest właśnie od tego ciągnika. A tutaj, o, tu był motor jeszcze niedawno, na poprzednim filmie. Niestety już go tu nie ma. Co gorsza, jest tutaj. A jak jest na tym przyrządzie, a wszyscy już, którzy nas oglądają, ten przyrząd znają, tutaj trafiają silniki, które wymagają całkowitej rozbiórki. No, a dlaczego ten silnik wymaga takiej rozbiórki? Popatrzcie sami. Tu jest z grubsza ok. Tu powiedzmy też. Tu by też było ok. Tu też, tu też, tu też, tu też, tu też. I tu mamy piąty główny czop. Niestety, ale tutaj chwyciła już panewka. Za chwilę Wam pokażę na stole. Zobaczymy, czy uda się to spolerować, ale jak na nasze tutaj pierwsze oględziny, to raczej będzie potrzebny pierwszy szlif. Tu powiedzmy, że byłoby ok. I tu powiedzmy do końca w miarę. Dodatkowo tu jest pierwszy cylinder, tuleja zaczęła też już się przycierać i dodatkowo właśnie na tym tutaj piątym cylindrze obróciła nam się główka, tulejka w główce korbowodu. To też jest prawdopodobnie związane tutaj z tym, że szły opiłki po prostu w kanał olejowy, no bo ten kanał jest, poczekajcie, sobie może uda mi się okręcić tym wałem. Tu jest kanał olejowy, ten olej dalej się dopiero pompuje aż gdzieś tam do główki. Być może tamtego oleju po prostu było mniej. No i tak to wygląda, słuchajcie, jak wygląda, tak? Silnik, widzicie, trafił do nas na uszczelkę pod głowicą, a wyszło to niestety nie najlepiej. Blok ma praktycznie Krzysiek rozebrany, tam zostało, tutaj trzeba te wsporniki od poduszek odkręcić, poduszki przy okazji są do wymiany, mają dosyć. Zresztą tutaj z przodu były strasznie opite olejem, więc też olej pomógł im. Tu jest, słuchajcie, taki zawór, który reguluje ciśnienie oleju w magistrali. Też go damy nowego, oczywiście zawsze przy remoncie staramy się dawać nowy. Wał jedzie razem z blokiem, z korbowodami 5, które na pierwszy rzut oka są ok. Wymagają oczywiście sprawdzenia i z wymiany tych tulejek w główkach. Natomiast 6. korbowód albo będzie używany, albo będzie nowy
w oryginale, tu taka ciekawostka, no bo jeżeli tamte są oryginalne, no to wypadałoby, żeby ten 6 też był oryginalny. Tutaj jest, słuchajcie, taka ciekawostka, tu jest tulejka od wałka rozrządu. No i taka jeszcze dodatkowa rzecz, tam mamy kolejne 4 czopy, ich tak średnio je widać, może teraz gdzieś tam, ale tulejka jest tylko z przodu, czyli tu gdzie koło napędowe. No i tą tulejkę też będziemy wkładać nową, wałek też damy do polerki. No i od razu to nam zrobią. Tutaj też od razu będzie decyzja, czy szlif, czy wystarczy polerka. Jeżeli wystarczy polerka, no to dowieziemy, czy tam doślemy. Raczej dowieziemy, bo tutaj jest blisko nas ten zakład, który nam te tematy robi. Typu właśnie szlify, polerki, osiowania i tak dalej. Oni tutaj nam powiedzą, jakie mamy te panewki im dowieść. Damy im też nowe śruby do korbowodów, wszystkie czopy i tak dalej. Także odbierzemy ten silnik praktycznie z osadzonym już wałem korbowym. Odbierzemy 6 gotowych korbowodów. Będziemy mogli sobie działać dalej i odbierzemy go już z osadzoną tą tulejką. A właśnie ta tulejka jest tutaj, nie? Tu jest koło napędowe wałka, a tu idzie na tulejce. No, pewnie tak to wymyślili inżynierowie, że tutaj jest największe obciążenie, dlatego jest tutaj tulejka. Natomiast no, tu już dalej, czyli na drugim, na trzecim i na czwartym czopie, tu już jest normalnie to niełożyskowane tam w bloku. Ale wiadomo, Krzysiek musi sobie to wszystko tam pomyć i tak dalej. Tu nie mógł do końca dojść, bo tam było przesunięte kołem. Tutaj tyle, ile mogli, to umyli, ale teraz sobie to jakoś tam powyciąga. Umyję całą tą pokrywę, tak żeby już była gotowa do składania. Tutaj oczywiście rozrząd, koło od wału sygnałowe i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze taka ciekawostka, no, pompa raczej będzie nowa oleju, ona jest jednak troszeczkę porysowana, przeleciało przez nią trochę opiłków. Wałek między skrzynią a silnikiem oczywiście musieliśmy wysunąć, on jest tu wysunięty razem z tą flaszą. I taka ciekawostka, ten krzyżak jest w oryginale jeszcze i jest niestety już luźny, więc oczywiście wałek idzie do weryfikacji, jeżeli będzie zakwalifikowany, to tylko dostanie nowe krzyżaki, natomiast tutaj już był wymieniany krzyżak, ale ten krzyżak jest jakiś no-name'owy raczej. Nie wygląda na oryginalny, albo przynajmniej na jakiś, powiedzmy, trochę lepszej jakości, bo przeważnie tutaj te krzyżaki mają wybijane takie fajne napisy, jak jest Inoski krzyżak, no niestety, ale on się aż zacina, ten krzyżak. A pytanie, ile ma też godzin, nie? Oczywiście myślę, że to powinno być wszystko. O, jeśli chodzi o silnik jeszcze, no to tam musimy na pewno zrobić cały tą piastę od tego wentylatora. Ja jej tu teraz nie widzę, słuchajcie. Tam jest pompa. Pompa była niedawno robiona, nawet jest na gwarancji, słuchajcie. Także tutaj no myślę, że nie będziemy jej dawać do sprawdzenia, bo raczej sensu to ja nie widzę to robić. Natomiast nie widzę tej piasty, jakbym ją gdzieś tutaj jeszcze dojrzał, to wam pokażę. Tam był właśnie problem z tym, że no, cały ten wentylator z tym śmigłem, no to wszystko tam no, latało sobie tam na luźno, więc tam też jest do wymiany to. A tutaj są właśnie główne te panewki z 5. czopu, nie? Także no, biednie to wygląda. No tak naprawdę za chwilę to by była tragedia, nie? W tym silniku, nie? Bo albo by był blok do wymiany, albo wał. No raczej tutaj by wychodziło na to, że wał, bo ona jeszcze tutaj się trzymała, ta panewka w czopie, w bloku. Natomiast no już niestety wał zaczął dostawać. Jeżeli to by było duże jechane, no to on by już nawet się nie nadawał do szlifu. A tak to może się to uda. Myślę, że w najgorszym wypadku będzie pierwszy szlif. No tutaj jest ta nieszczęsna właśnie na 5. cylindrze, czyli zaraz za tym czopem. No niestety, ale tutaj ten korbowód jest do wymiany definitywnie. Jeszcze sobie sprawdzę, słuchajcie, te panewki John Deere FM. Musiałbym, słuchajcie, sobie sprawdzić, ale wygląda to na nominał. Także no oby tak było i żeby to był co najwyżej pierwszy szlif. No i tak to tutaj jeszcze sobie zobaczcie. Tu mamy pozostałe tłoki. Też chłopaki tutaj nie porozbrajali, ale tu raczej będzie ok. Szlifierz sobie to pomierzy, posprawdza i będzie wszystko wiadomo. No i byłoby to myślę, że na tyle. I
idę Wam pokazać kolejne ciągniki. Tam coś robimy jeszcze, chłopaki grzebią, znaczy w sumie to kontynuują pracę. Tutaj czeka jeszcze ciągnik, aż wróci nam pompa i listwa. Powinny dzisiaj być. O, zobaczcie, widzicie, do tego 6.6 tutaj jest ten nasz nieszczęsny tato, to Krzychu to w całości na razie wyciągnął, ale żebyście wiedzieli, o co mi chodziło na poprzednim filmie, jeśli chodzi o ten luźny wentylator. No to chodziło mi właśnie tutaj o to łożyskowanie, nie? Tutaj jest rozsypane łożysko i to jest do wymiany. Musimy to zamówić nowe. Nie wiem, czy jest zamiennik, czy tylko oryginał. To się dowiem. To Wam się postaram powiedzieć. Tutaj 6900. Jedna zwolnica była sprawdzana, bo chyba były kiepskie hamulce. Natomiast no, w drugiej tam było łożysko praktycznie na ukończeniu, dlatego nowe łożyska poszły na pewno tutaj do satelit. Nie wiem, czy są łożyska dane nowe główne, ale chyba też z tego co kojarzę. Wiem, że też są dociski, bo tam były strasznie zmarnowane od hamulcy, też są tarcze z tego co widzę nowe. No i dzisiaj chłopaki też chcą to poskładać, tutaj ten ciągnik już odpalić wreszcie, no bo byłoby ku końcowi, a tutaj ten nasz bohater 6620, przy którym żeśmy zmarnowali sporo nerwów i jednak trochę czasu na zdiagnozowanie dokładne, ale też jakaś wiedza jest zdobyta, nowa, myślę. No oczywiście, jeżeli ogląda mnie ktoś, kto takie przypadki już przerabiał, to się pewnie uśmiechnie, albo się nawet może i wyśmieje na nas, no ale jest temat opanowany, jest usunięta przyczyna, która tutaj powodowała awarię kilku rzeczy tak naprawdę, więc tym bardziej się cieszymy. Brzydko to oczywiście wygląda, bo jest troszeczkę obcieknięte od oleju, no ale oczywiście jak chłopaki wyjadą ciągnikiem, założą tą ramkę od zaczepu, to tam zresztą ramka leży, to się to umyje bez żadnego problemu. Już jest tu złożone, tak jak już pamiętacie, używana obudowa od WOM-u, ta trzymająca łożyska i wałki. No i miejmy nadzieję, że ciągnik będzie na ukończeniu. Wyjeżdża od nas z nową, oryginalną pompą hydrauliczną, z naprawionym tym tematem, z tą obudową, z polikwidowanymi wyciekami. Tam jeszcze jest z przodu kilka rzeczy zrobione. No i mamy nadzieję, że będzie służył. Ciągnik tam ma troszeczkę przebiegu, ale silnik tu chodzi w miarę, to już Wam mówiłem. No i byłoby, słuchajcie, na tyle. Pokażę Wam jeszcze tą obudowę, która była pęknięta. Zobaczcie, tutaj pęknięty temat. To powinno być tam w narożniku, czyli mniej więcej w tym miejscu. O, tak to sobie powinno być. No ale jest luźno, czyli tak naprawdę dobrze, że to się stało, że chłopaki to rozebrali, no bo widzicie, no byłoby nieciekawe. Tu już nawet też coś odkrupnięte. Tyle rzeczy jest porobione przy tym ciągniku, też są oleje powymieniane. Właśnie te węże bardzo cierpiały tutaj przy tym ciągniku właśnie przez to, że były te skoki ciśnienia. No i tak to słuchajcie się w Agro JD dzieje. Nie wiem czy coś jeszcze, chyba nie, chyba więcej dzisiaj nie muszę Wam pokazać. To co najważniejsze Wam pokazałem. Oczywiście ukrywać nic nie muszę. W ogóle to mnie cieszy, że niewiele muszę ukrywać. Nawet jeżeli czasami nam coś nie idzie, to też nie jest powód, żebyśmy musieli to trzymać w tajemnicy, bo to są naprawdę zazwyczaj takie tematy mega ciężkie, tak na przykład ten 6620, gdzie faktycznie no, ciągnik tak już jeździł któryś rok i nic z tym, nie wiem, czy trudno mi powiedzieć, czy właściciel nic z tym nie zrobił, czy po prostu czy gdzieś tam być może jacyś poprzednicy przed nami też nie potrafili nic z tym zrobić. Trudno mi powiedzieć, nie chcę się wypowiadać. Cieszę się jednak, że udało nam się to opanować i ciągnik jest przywrócony do pełni sprawności, jeśli chodzi o ten układ hydrauliczny, tak? Bo to jest dosyć ważne, bo tam wszystko później cierpi. Układ kierowniczy, hamulcowy, skrzynia biegów tak samo, tam zresztą się ten olej też grzał. Jest takie ryzyko, że oczywiście może niestety gdzieś jakieś uszczelnienie puścić na skrzyni przez tą wysoką temperaturę, ale miejmy nadzieję, że się tak nie stanie. Okej, dobra, słuchajcie, tu jeszcze troszeczkę części Wam pokażę. Też jest do składania tutaj przy tym ciągniku. Czekają też końcówki do przespawania, ale to robimy tutaj u nas na miejscu. Wałek dolny już leży, ten hiszpański, który z jakąś tam większą, myślę, że dumą sprzedajemy. Tu reszta części do tylnego właśnie wałka. I taka ciekawostka, ten wałek w ogóle do wszystkich modeli 6.8, 6.9, 7.4, 7.5, 7.7, 10, 7.8, 10, 7.6, 10. Wszystko mamy w tym właśnie zestawie. Pod jednym numerem sobie kupujecie, macie teraz linka. No i jest prościej, bo przeważnie i tak większe rzeczy tu macie do wymiany. Nawet jeżeli może coś tam miało ocaleć, może jakaś tam tulejka, to wygodniej Wam jest to tak zamówić. Macie też to troszeczkę taniej, więc po
pierwsze oszczędzacie czas, że nie musicie już tych 7 czy 8 pozycji tam dobijać, a po drugie wiecie, że to co przyjdzie to na pewno wam wystarczy do naprawy dolnego wałka uciągu. I jeszcze jeden temat, tak sobie ostatnio myślę, to jest w związku z tym ciągnikiem, który za mną stoi, czyli 6220. W ogóle to przez to te filmy się tak teraz często pojawiają. Sami widzicie, że nie skupiam się tylko na Jokerze, ale bardzo muszę podziękować wszystkim hejterom, którzy tutaj no jednak stanęli na wysokości zadania. Przyszli oczywiście wiernie tutaj za ciągnikiem Adriana i pana Marka i bardzo muszę wam podziękować, bo żeście dodali mi bardzo dużo energii do tego, żeby nagrywać więcej. Oczywiście czas na to też wpłynął, bo mam tego czasu troszeczkę więcej i mogę się tym nagrywaniem lepiej i częściej zająć, więc mam nadzieję, że będzie to wpływało na jakość i częstotliwość nagrywanych materiałów. Natomiast jedno mnie bawi, że 99% z tych hejterów po pierwsze nigdy u nas nic nie kupiła, nigdy u nas nie naprawiła żadnego ciągnika. Poznali nas dzięki Adrianowi, że przyprowadził do nas ciągnik, a ich komentarze są w takim stylu, że oni już więcej u nas nie kupią. Więc no śmieszy mnie to troszeczkę, no bo faktycznie no, można się ubawić do łez. Natomiast to tylko pokazuje jedno, że to co robimy to jednak no, gdzieś tam kuje niektórych. Chociaż to nie do końca w tym przypadku. Natomiast no, to też pokazuje, że to jednak ta instytucja hejtera no, ma się coraz prężniej. Ale to też pokazuje, jacy to są przeważnie autorzy. Na pewno tutaj za tym wszystkim przemawia zwykła ludzka zawiść, zazdrość, życiowe nieudacznictwo, mógłbym powiedzieć, i lenistwo. Każdy z was, pamiętajcie, może, tak jak ja teraz, chwycić za kamerę i spróbować coś mniej lub bardziej sensownego nagrywać i zbudować taki kanał, jaki chociażby udało się zbudować Adrianowi. No i nikt wam tego nie broni. Naprawdę do dzieła, chłopaki i dziewczyny. A raczej chłopaki częściej tam się udzielają. Naprawdę do dzieła, bo inaczej nic się w waszym życiu nie zmieni. Dobra, więc pozdrawiam dzisiaj w tym filmie szczególnie hejterów, szczególnie tych, którzy właśnie tutaj przyszli do nas wraz z tym ciągnikiem. Naprawdę to nie zmieni naszej pracy tutaj. Być może, że na lepiej, natomiast no, to lepiej nie będzie przez to, że będziemy was przepraszać za coś, bo nie mamy za co. Natomiast też musicie wiedzieć o tym, że jeżeli na naszym kanale w komentarzach jest hejt pod naszym adresem, to się rzadko zdarzało dotychczas, naprawdę, bo faktycznie nasz kanał jest takim kanałem raczej merytorycznym, raczej pokazujemy coś takiego bardziej technicznego w mniej lub bardziej zaawansowany sposób. Natomiast, jakby wam to powiedzieć, jeżeli ktoś przychodzi na nasz kanał, bo jest tu naprawiany ten ciągnik, nie może tego zdzierżyć, jak nie może zdzierżyć pewnie właścicieli tego ciągnika. Okej, nie ma problemu, tak? Macie prawo robić co chcecie, to jeżeli hejtujecie nas i właścicieli tego ciągnika, tylko i wyłącznie, że przeprowadził do nas ciągnik i dzieje się to na naszym kanale, to o ile hejt byłby pod moim adresem, no to jeszcze jest temat taki, że możemy to usunąć, nie musimy, natomiast jeżeli wy krzywdzicie obcych ludzi, którzy do nas przyjechali tym ciągnikiem, chcą zostawić u nas pieniądze, my nie robimy im tego za darmo, to nie dziwcie się później i nie wypisujcie, że jesteśmy jakiś tam gestapo albo inni, bo ja nie pozwolę sobie, żeby na moim kanale krzywdzić w sposób hejterski, bo ja rozumiem konstruktywną krytykę, to zostaje, te komentarze zostają. Natomiast jeżeli ktoś ciśnie tutaj właścicielom i przy okazji nam po prostu od ku, hu i tak dalej, same epitety, bez żadnej podstawy i merytoryki, no to po prostu wylatują takie komentarze, bo tak jak żeście sami powiedzieli wcześniej, na pierwszym filmie, gdzie ciągnik do nas przyjechał w październiku, że chcecie, żeby ten kanał był merytoryczny, więc no ja sobie nie pozwolę, żeby na merytorycznym kanale były tylko hejty i takie w sumie no, komentarze tak naprawdę bez sensu. I nie będziemy na nie odpowiadać, bo dla nas to jest strata czasu, tak wam powiem. Wolimy sobie popisać z ludźmi, którzy jednak, nawet jeżeli konstruktywnie chcą coś skrytykować, bo nie wszystko im się podoba lub nawet by coś, nie wiem, zrobili inaczej, jakby byli na naszym miejscu, bo na przykład mają jakieś doświadczenie w tym, to jest naprawdę super pożyteczne. Natomiast no, wypisywanie tylko, że o wy debile albo i tak dalej, ja może teraz nie cytuję, tylko bardziej mi chodzi o sens, no to po prostu
to leci do kosza, no bo po co zaśmiecać kanał, tak? Sami mówicie, więc też was słuchamy i nie zaśmiecamy kanału. Czyścimy takie komentarze, bo to jest bez sensu. No ale jak tam chcecie. Nie jest to żadna ustawka, bo jakby była ustawka, to będę ciągnik po pierwsze był zrobiony poza kolejnością, po drugie byłaby wielka pompa, byłoby już tam 30 filmów, a nie 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, rozgadałem się, bo w sumie to miałem już 2 odcinki temu o tym powiedzieć, ale jakoś tak nie dodało mi się. Więc kto wytrwał do końca i to obejrzał, no to już rozumie, czemu są czyszczone komentarze, które obrażają po prostu nas, czy tutaj właścicieli tego ciągnika. Odmeldowuję się ze serwisu w Dominowie. Pozdrawiam was ciepło. Cześć.